Często pytacie mnie o koń. Taką książkę pamiętam, nie znam tytułu, ale wiem, że była niebieska. A zaraz po tym, jak ciężko westchnę, to sięgam na swój regał i szukam niebieskich książek. No i właśnie dzisiaj przywiozłem prawie wszystkie, jakie miałem. I wam o nich opowiem. Zacznijmy hardo, czyli Terror Dana Simonsa. Klasyk, już można powiedzieć, literatura grozy, dziejąca się zimą, ale wiecie, że przecież u nas w Polsce nawet i wiosną może przytrafić się zima, dlatego jeżeli ktoś chce odpłynąć w terror, właśnie, odpłynąć to też dobre słowo, jak widać po okładce. Niebieska książka numer 2 to 13 powodów. Książka dość znana, stała się dzięki serialowi, a ja mam pierwsze wydanie sprzed ponad 10 lat. Kiedy ja się zestarzałem. Powiem wam, że książka, choć sama w sobie dobra, to serial stanowi jej lepsze uzupełnienie. Serial zresztą dość popularny, także jeżeli chcecie, to książka, potem film, raczej serial. Dwie ciężkie historie to jako trzecią dajmy powieść fantasy, klasyczną fantasy, trochę w stylu baśni braci Grimm, o bohaterce, która umie zamieniać srebro w złoto, czyli coś, co chciałby robić każdy z nas. Literatura godna polecenia, bo autorka cieszy się niesamowicie dobrymi, pozytywnymi opiniami, przede wszystkim za granicą, a ja mówię o niej tutaj, dlatego mam nadzieję, że i tu zrobi niezłą karierę. Książka kolejna, coś dla fanów gangsterskich klimatów, sam je lubię. Wiem, że kobiety będą się spierały, gdzie ja tu widzę kolor niebieski. No trochę jestem może i Daltonem, ale to jest pochodna niebieskiego. Książka to Gomorra, serial genialny, ale wywodzi się właśnie od literatury faktu. Roberto Saviano, który podobno do dzisiaj musi się ukrywać przed gangsterami, których opisał w tej książce. Warto. No i patrz, kolejna niebieska książka jest tak nudna, że nawet nie warto o niej mówić. Możecie ją kupić koleżance, której nie lubicie, albo chłopakowi, który twierdzi, że czytanie jest dla lamusów. Pełna nudnych obrazków, także możecie zrobić sobie challenge, jak szybko uśniecie podczas jej czytania. Bo to po prostu najnudniejsza książka świata. Nudny za to nie jest w ogóle Hrabia Monte Cristo i ja mogę za jego pomocą promować klasyków. Macie o nich ze szkoły, ja wiem, złe wspomnienia, ale Hrabia Monte Cristo wcale taki nie jest, dlatego go w szkole nie było. Szalenie interesujący, ciekawy, o zemście, o zdradach. Ja mówię sobie, że to, co dzieje się właśnie w tej książce, jest lepszym pomieszaniem wątku niż w samej Grze o Tron. I na koniec dobre, bo polskie, a także ukłon w stronę młodzieży, bo to Żniwiarz. Książka o mitologii słowiańskiej, o polowaniu na demony, o egzorcyzmach różnego rodzaju. No i ta okładka, powiem wam, że jest jedyna w swoim rodzaju. Nikt w takim tłoczeniu jeszcze nie wydawał, więc nawet na prezent nada się idealnie. A jeżeli niebieski nie jest waszym ulubionym kolorem, to możecie zajrzeć do Okonia w sieci, na YouTube'a i tam są książki różnego odcienia. Trzymajcie się, cześć z książkowym. Pozdrowienia.